Dzisiejszy album to kawał klimatu, którego duch został zaczarowany w nazwie. To gotycko-dumowy black metal, który w późniejszych latach zespół przerodził w nieźle eksperymentalne granie. A dzisiejszą płytą jest In the Woods, Heart of the Ages. In the Woods powstają w 1991 roku w Norwegii w mieście Kristiansand, co w tłumaczeniu znaczy chrześcijański piasek, co całkiem nieźle koresponduje z nazwą zespołu black metalowego. Początkowo grali jak wszyscy death metal pod nazwą Green Carnation. Założycielem tego projektu był Chord, znany później z Emperor. Po jego odejściu zmieniają nazwę na In the Woods, nagrywają demo The Isle of Men, a w 1995 swój debiut, czyli Heart of the Ages. Oj, katowało się kasetę z tym albumem w drodze do szkoły na swoim Walkmanie. Szczególnie późną jesienią i wczesną zimą, gdy na trawnikach pojawiał się szron. Wtedy album ukazywał całe swoje ukryte piękno. Bo ta płyta jest pełna chłodnego piękna. Płytę wydało Misanthropy Records. Jest bardzo zróżnicowana stylistycznie, jednak głównie osadzona w mrocznych, odrealnionych klimatach, gdzie subtelne dźwięki syntezatorów łączą się ze wściekłym black metalem. Sporo tutaj folkowego grania, gitar akustycznych, które tworzą ten klimat pełen tajemniczości i krok po kroku zabierają nas w świat muzyki. Na Heart of the Ages użyto mnóstwo genialnych progresji i to właśnie one powodują, że muzyka staje się ciekawa, interesująca, wręcz kontemplacyjna, w której można się zatracić. Na pewno duża zasługa w tym użytego instrumentarium, jak harfy, gitary akustyczne, pianina, syntezatory. One wszystkie są użyte z wyczuciem i smakiem, co powoduje, że muzyka po prostu staje się ciekawsza. Ta mnogość brzmień powoduje kształtowanie oblicza płyty. Nie są to brzmienia symfoniczne, raczej relaksacyjne, powodujące luźną atmosferę. Prędkości również nie są szybkie, raczej wolno-średnie. Ekstremy tutaj na pewno nie uświadczycie, zresztą ta ekstrema zburzyłaby tą delikatną mgiełkę owiewającą album. Wokale są śpiewne, damsko-męskie, czasami szeptane, zaś blekowy krzyk pojawia się w momentach przyspieszeń i jest on dosyć rozdzierający. No właśnie, bo płyta w sposób bardzo fajny łączy ze sobą dwa światy. Jeden blekowy, ostry, surowy, drugi klimatyczny i awangardowy. Nawet pojawiają się bardzo ciekawe solówki, które są wręcz progresywne. Teksty również bardzo umiejętnie połączono z muzyką. Opisują one piękno norweskiej przyrody, fiordy, góry, lasy, ale również wnętrze człowieka, marzenia i wspomnienia. Na swój sposób album jest taką muzyczną balladą, gdzie kolejne jego części powinniśmy słuchać jednak w całości, gdyż tylko wtedy doświadczymy piękna kompozytorskiego i tego wspaniałego surrealistycznego świata wykreowanego przez In the Woods. To posłuchajmy teraz fragmentów tego albumu z atmosferycznym black metalem. Płytę rozpoczyna utwór Yearning the Seeds of New Dimension. Można powiedzieć, że jest to taka 12-minutowa suita. Zaczyna się bardzo spokojnie, z nałożonym efektem echa, do którego stopniowo wchodzą gitary oraz czyste wokale. W środku utwór przeradza się w istną burzę black metalową z tremolami oraz krzykiem wokalisty. Dużo tutaj elementów folkowych wprowadzających atmosferę mistycyzmu. In the Woods to zdecydowanie najcięższy kawałek na płycie, utrzymany w stylistyce black metalowej, marszowe tempo, tremola, krzykliwy wokal. Tekst zaś mówi, że wszyscy upadamy i potrzebujemy zasiąść z innymi wokół ogniska, gdyż tylko ogień ogrzeje nasze strapione dusze. Mourning the Death of Ace to instrumentalny utwór, w którym wokalistka niczym anioł, nucąc, przenosi nas w nierzeczywisty inny wymiar. Coś wspaniałego. Album zamyka utwór The Divinity of Wisdom. Jest to prawdziwa symfonia nocy z wyraźnymi padami klawiszowymi unoszącymi się nad gitarami. Jest tutaj również piękna solówka, szepty, złość i cisza. Tekst mówi, abyśmy spojrzeli do wnętrza i odkryli tam własne ja.
Czas na obczajkę okładki i wkładki. Na coverze w tonacji fioletowej jest bardzo niewyraźne, zamglone zdjęcie lasu. Wygląda ponuro i rzewnie, czyli oddaje atmosferę panującą na płycie. Tę jakąś bliżej nieokreśloną zadumę i tęsknotę. Na tle nieba nazwa zespołu, na dole tytuł albumu, a pod nim ptak. To jest prawdopodobnie kaczka, może dziwaczka, ale do końca nie wiadomo. Wkładka jest w tonacji czarno-białej. Na każdej stronie na środku okalającej ramki są wydrukowane teksty pisane ludzką ręką, więc bardzo mało czytelne. Pod tekstami są wyjaśnienia do nich. Na środkowej rozkładówce bardzo mroczne zdjęcie lasu, pośrodku niego ognisko. Dalsze strony to kolejne teksty, podziękowania i adres do zespołu. Wkładkę zamyka zdjęcie ludków ogrzewających się przy wielkim ognisku. Fajny klimat, w naszej rzeczywistości już trochę zapomniany, a szkoda. Nadruk na płycie CD to coś w klimacie krzyża celtyckiego i wyrytych na nim kamiennych wzorów i płaskorzeźb. Pudełko zamyka ogniskowa fotografia, na której wymieniono tytuły utworów oraz logotyp Misanthropy Records. Heart of the Ages to już klasyczny klasyk. To jakby połączenie Anatemy z Burzum. Piękny nieziemski klimat mgieł unoszących się nad planami leśnymi. Do tego nuta niebywałego cierpienia. To na pewno dźwięki dla ludzi szukających w muzyce czegoś więcej niż tylko ekstremy. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!